Jak coś jest ładne, to od razu łatwiej jest to recenzować. Dlatego dzisiaj recenzuję dla Was Redkey W12. Najładniejszy tego typu sprzęt, który miałem w rękach. A przy okazji całkiem fajny, ale nie bez wad. Wszystko to w dzisiejszej recenzji. Nie wiem, czy kojarzycie jeszcze, kiedyś w internetach była sukienka i wszyscy się kłócili, jaki ona ma kolor. Więc ja teraz się pytam, Redkey W12, czy to jest mop z funkcją odkurzania, czy jest to odkurzacz bioniczny? Bo są dwie różne informacje na internetach. Wam zostawiam do decyzji. W każdym razie albo jedno, albo drugie. Taki właśnie sprzęcior dzisiaj dla Was dyskutuje. Redkey W12. Ja bardziej jestem skłonny powiedzieć mop z funkcją odkurzania. Swoją drogą najładniejszy mop z funkcją odkurzania, jaki miałem dotychczas do czynienia. Ale to już wspominałem. Rączka, która jest prześliczna, zaraz zresztą przejdę do całego wyglądu. I mop, który naprawdę spodobał się Karolinie, bo ona go dłużej testowała. Głównie z tego powodu, że jego konkurencja to jest koszt około 5000 zł, a on kosztuje niecałego 1000. Pytanie, czy za niższą cenę mamy również niższą jakość? To tego się zaraz dowiecie. Jeśli mówimy o najładniejszym mopie z funkcją odkurzania, to warto jest zacząć od jego wyglądu. To, co mi się w nim najbardziej podoba, to jest rączka. Zresztą możecie zobaczyć taka literkę L. Nie? Bardzo ergonomiczna, bardzo fajnie leżąca w dłoni. Plastiki są twarde, nie czuć tutaj tandety i nie poci się ręka, kiedy odkurzamy. Z przodu mamy wyświetlacz, który teraz mruga nam 3 światełkami. To znaczy to, że się ładuje, bo on jest na stacji ładującej. Te 3 takie kreseczki to są baterie. Po prostu pokazuje nam baterię 1 najmniejszą, 3 max, czyli możemy powiedzieć mniej więcej po 33%. Oczywiście mniej więcej, czyli ja bym powiedział raczej full do nic. Ile on wytrzymuje, jeżeli chodzi o odkurzanie, do tego jeszcze dojdziemy. Na wyświetlaczu możemy jeszcze również zobaczyć informację o tym, że brakuje mu wody. Taki czerwony kranik oraz informację dotyczącą dozowania wody, bo tutaj, gdzie mamy 3 kropelki i wol, to jest jakby właśnie ta ilość wody, która jest na niego przekazywana. Gdy zejdziemy tutaj trochę niżej, to mamy przycisk Self Clean, bo jest to robot, który sam się czyści. Zresztą pokażę Wam za chwilę w trakcie recenzji filmik, jak on już się będzie sam czyścił dzięki temu. I przechodząc w sumie płynnie właśnie do jego konstrukcji, a swoją drogą jeszcze powiem tylko, że tutaj ma taką fajną rączkę, łatwo się go podnosi. Też parę takich fajnych ergonomicznych rozwiązań. Dzięki temu, że ten robot ma 2 pojemniki na czystą oraz na brudną wodę, może się sam wyczyścić. Dzięki temu zawsze wiemy, że czyścimy naszą podłogę czystym urządzeniem, a nie takim, które już ma w sobie brudną wodę. Więc idąc dalej, mamy rączkę. Tutaj mamy Clean Elite W12. Fajna metalowa, niezginana, czyli raczej nigdzie pod meblami nim nie poszalejecie. Prosta i twarda. Tutaj znajduje się pojemnik na czystą wodę. Ja będę sobie tak przekładał go, ale dzięki temu będę mógł pokazywać różne elementy. Pojemnik na czystą wodę. O, trochę poleciało. Tutaj jest informacja o tym, ile jest jego maksa. Pojemność to 520 ml. Dalej mamy napis Redkey na białym tle, całkiem ładnie wyglądający i pojemnik na brudną wodę. Odłożę go na chwilę. Pojemnik na brudną wodę, który realnie pomieści 460 ml, czyli mniej niż ten górny. W efekcie, myjąc mieszkanie, będziecie musieli parę razy opróżniać ten pojemnik i dolewać do drugiego, ale w rzeczywistości to nie jest tak, że on 2 razy szybciej na przykład trzeba go opróżniać niż do tamtego dolewać. Aż tak źle to nie ma. Z góry mamy filtr. I tak sobie go otwieramy. Tutaj znajduje się brudna woda. Zresztą w trakcie filmu, jak coś będziemy mopować, to sami zobaczycie. I znowu fajne, ergonomiczne rozwiązanie z tym uchwytem, dzięki czemu naprawdę łatwo się go przenosi. To jest spory plus. Lecąc dalej, tutaj mamy już samą główną szczotkę. Ponownie dosyć proste jest jej ściągnięcie.
i możemy się wtedy do niej dostać, a w zestawie mamy zapasową, więc możemy ją sobie wymienić nawet w trakcie jednego mycia podłogi. Schowamy ją z powrotem. A od dołu prezentuje się w taki sposób. Widzicie, jest dosyć miękka, dobrze wykonana. Szerokość szczotki to 27,5 cm, a samo włosie to są 22 cm, czyli jest stosunkowo szeroka. Będzie w stanie sporo brudu na siebie wciągnąć, a ten pojemnik, który był na brudną wodę, to tylko wspomnę, że wiadomo, nie jest tylko pojemnik na brudną wodę, no jak sprzątamy, znajduje się tam również śmieci, które są na naszej podłodze. Dwa słowa o stacji. Robot jest samostojący, więc możecie go postawić gdziekolwiek. Wiadomo jest, że powinien stać na takiej oto stacji, która dzięki temu, że jest plastikowa, nie ma problemu z uciekającą wodą, nie będą na przykład Wam pęczniały panele. Jest przy okazji ładowarką dla tego mopa. Tutaj mamy zasilacz. Ma dedykowane miejsce na boczną szczotkę, a tak się prezentuje jako całość. Proszę. Tak on się prezentuje i tutaj zresztą się sam czyści. Co Wam jeszcze pokażę za chwilę. Ostatni element to ta sprytna szczotka. Dzięki niej możemy czyścić naszego robota. Mamy takie sitko. Sitko polega na tym, że gdy wylewamy wodę brudną z tego pojemnika, możemy ją wylewać przez to oto sitko, dzięki czemu wszelkie większe brudy zostaną na niej, a nie będą na przykład spływać do kanalizacji, jeżeli tego nie chcecie. I tutaj sprytnie ukryty nożyk do przecinania włosów. Więc widzicie, że sprężynowy. Całkiem fajne, sprytne rozwiązanie, które mamy w zestawie. Dosyć kompleksowo Redki do tego podeszło, więc mamy ładny, kompleksowy zestaw naszego mopa. Ten robot nie ma jakiejś super ekstra specyfikacji technicznej. Jeżeli chodzi o silnik, to jest to zaledwie 150 W. Więc do podłóg wystarczy, ale jeżeli chcecie na przykład odkurzyć nim jakiś dywan, zapomnijcie. Jest na to po prostu zbyt słaby. Nie dacie rady, nie ma nawet co kombinować. Bateria też nie jest jakaś super ekstra, bo mamy zaledwie 2600 mAh, co przekłada się na mniej więcej 40-45 minut działania, a ładowanie jego no to są 3 godzinki. Więc raczej musicie tak zrobić, żeby się w tych 40-45 minutach wyrobić z całym mieszkaniem, bo jak nie, no to trochę sobie poczekać na to, żeby się załadował. Jest robotem stosunkowo lekkim, 3,8 kg. Więc myślę, że bez problemu każdy będzie mógł go używać i spokojnie przenieść z miejsca na miejsce. Minusem tego robota jest to, że nie posiada tutaj żadnego światełka, przez co nie możemy sobie doświetlić na przykład rogu albo jakiegoś słabiej oświetlonego miejsca, które chcielibyśmy wymopować. Wydaje mi się, że Redki powinno coś takiego tutaj dorzucić, to nie byłby wielki koszt, a na pewno zwiększyłby atrakcyjność. Gdy uruchomimy robota, to idzie on już naprawdę wygodnie i łatwo. Jego głośność to około 72 dB. Tym górnym przyciskiem możemy sobie dawkować tą ilość namoczenia szczotki, która nas interesuje. No i 40-45 minut sobie nim tak jeździmy w dowolnym miejscu, tak żeby sobie wysprzątać całą podłogę. Jeżeli chodzi o jego wysokość, to jest najniższa wysokość, na jaką on może zejść. Czyli tak jak Wam wspominałem, raczej nie ma szans, żebyście mogli nim wjechać pod jakikolwiek mebel. No chyba że macie takiej wysokości mebel, no to ok. Bo gdy będziemy próbowali go jeszcze bardziej obniżyć, widzicie, wtedy szczotka idzie w górę, no i nie ma szans. Więc to jest minimum. Podłoga umyta, szczotka brudna, więc czas pokazać Wam, jak działa Self Clean, który sprawi, że ta szczotka sama się wyczyści. Please add water into water tank for self-cleaning. Teraz czas go wyczyścić. Self-cleaning start.
Konkurencja dla tego robota jest Jimmy HW8 Pro, którego mieliśmy, ale on nie ma dwóch pojemniczków i jest zdecydowanie brzydszy. Jego konkurencją jest również Hizero, ale za jednego Hizero możecie mieć 5 takich robotów, jeżeli chodzi o koszty. Więc wydaje mi się, że Redkey W12 w swojej kategorii cenowej jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Oczywiście nie jest bez wad. To światełko, o którym Wam mówiłem, to jest mniejszy problem, większy no to jest dosyć słaba moc, no i ta bateria, która mogłaby być silniejsza. To zdecydowanie oraz, co w sumie nie wspomniałem, brak możliwości dodatkowego spryskania wodą podłogi, tak? Czyli takiego spustu, który pozwalałby nam zwiększyć ilość dawkowania wody, która jest przed nami. Więc idealne rozwiązanie to nie jest. Ale w tej cenie wydaje mi się, że bardzo fajne, bardzo rozsądne i bardzo ładne, bo to jest naprawdę najładniejszy mop elektryczny, z którym miałem do czynienia. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby go kupić, to myślę, że mogę Wam go polecić. Karolina była z niego zadowolona, mimo wszystko, mimo tych jego wad. Więc i Wy również powinniście, jako że Karolina multum już różnego rodzaju odkurzaczy testowała. Może, jeżeli chodzi o to, gdzie go kupić, to link znajdziecie w opisie do naszego filmu, a ja serdecznie dziękuję Wam za to, że go oglądaliście. Jak zawsze subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy, słuchajcie naszych podcastów, wchodźcie na smartme.pl i do zobaczenia.